Cześć, z tej strony Bartek Śliwa. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu UWIC Talks, w którym łączymy biznes i technologię. Dzisiaj temat szeroki, gdyż zahaczymy o kosmos. Porozmawiamy też o AI-u i naszej roli jako ludzkości w tym zmieniającym się świecie, a naszym gościem jest Jacek Kubrak. Cześć Jacek. Witam serdecznie. Jacku, standardowo pytanie na rozgrzewkę o twój background biznesowy. Podziel się swoją ścieżką i jak znalazłeś się w tym miejscu, w którym jesteś dzisiaj. Wiesz co, na to by zabrakło nam całego spotkania jako takiego. Ja tak pokrótce powiem, że jestem w biznesie 35 lat. Tak? Łącznie zrobiłem 9 firm, z czego 2 weszły na rynek publiczny, z czego jedna jest w tej chwili notowana na rynku publicznym. Zajmuje się kosmosem, komputerami kwantowymi i dronami. Okay? Taki stan jest na dzisiaj jako taki. Pracuję w tej chwili nad 10. projektem, który jest związany z medycyną, zdrowiem i eliminacją jednego z 3 największych zagrożeń i przyczyn śmierci ludzi jako takich. Tak? Więc to jest mój background. Cóż mogę dodać? No nie wiem, to może wystarczy, nie? Skromnie bardzo. Rozumiem, że nie chcesz się zagłębiać w podawanie nazw i jakiś... Nie, no oczywiście, że mogę. Wiesz, no, pierwsza spółka giełdowa to był Projekt. Weszliśmy na rynek w 98. To był wtedy taki rynek CETO się nazywał. To były przeciekawe czasy. Potem po 2 latach zrobiłem kolejną emisję. To już była emisja, w której weszliśmy na główny parkiet. Znaczy najpierw weszliśmy na ten pakiet drugi, prawda? Z drugiego przenieśliśmy się na pierwszy. I 2003 to była 3. emisja. Była to firma zajmująca się integracją systemów informatycznych i dostarczająca też rozwiązania informatyczne jako takie. Też oczywiście firma zaczynała od przesuwania towaru, a zaczęła podążać w kierunku zaawansowanych rozwiązań. Potem stała się częścią grupy ASECO, bo w ramach przesuwania aktywów przez jednego z tuzów tego rynku weszliśmy pod skrzydła, firma weszła pod skrzydła ASECO i stała się jego częścią jako takiego. Zresztą był taki fajny moment, jak właśnie się jechało do ASECO na Wilanowie. Człowiek wchodził do środka, tam koledzy, koleżanki, o cześć. Okay. A druga firma, która dzisiaj jest notowana na giełdzie, to jest Creotech Instruments. Zaczęliśmy w pewnym sensie trochę podobnie drogę, tak jak też przekonywałem moich kolegów, że to ma sens. Od New Connectu w 2021 roku, znaczy pracę zaczęliśmy w 2020, a finalnie zakończyliśmy w 2021 roku i potem przemieściliśmy się z New Connectu, jak parę innych ciekawych firm, na rynek główny. No i tam na ten moment jesteśmy, też mamy za sobą 3 emisje, dzięki którym udało nam się zbudować naprawdę potężnie zaawansowaną technologicznie firmę, gdzie praktycznie na uzyskanie tego kapitału na rynku prywatnym w Polsce, mówię w tym momencie od funduszy venture czy funduszy, od funduszy venture było praktycznie niemożliwe, bo jak pamiętam, zachęcając jeszcze kiedyś, kilkanaście lat temu fundusze, żeby nas zainwestowały, to słyszałem, to polska firma nie może taką technologią się zajmować, to nabieracie nas. No nie? Więc dzisiaj mógłbym zrobić kolejne kółko po tych funduszach venture i pokazać, że chyba nie nabieraliśmy nikogo, tylko jest to realne, szczególnie, że Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach kontraktów dało nam, wygraliśmy przetarg i uzyskaliśmy kontrakt na bardzo ważną sekwencję satelitów mających na celu dostarczanie informacji na bieżąco z pola walki dla polskich żołnierzy. Mam nadzieję, że tego pola walki nie będzie, ale przynajmniej jak żołnierze będą coś mieli, to będą mieli swoje, bo jak potocznie znane jest na świecie, to czasami pewne systemy przestają pracować i nasi żołnierze są bardzo zadowoleni z tego, że będą wiedzieć, co w środku tych satelitów obserwacyjnych jest, jakie jest oprogramowanie, mogą wpływać na to, jak to oprogramowanie ma funkcjonować, więc czują się częścią procesu twórczego i dopasowywania rzeczywiście tego rozwiązania do realnych potrzeb żołnierza, a nie wydumanych przez kogoś daleko. Tak? Więc to jest potężna kwestia. Ciekawa jest ta kwestia, którą poruszyłeś odnośnie tego, że polskie firmy nie mogą tam czegoś robić. Już podobne zdanie słyszałem w zeszłym tygodniu. Miałem spotkanie z przedstawicielami NVIDIA i też tam prezentowaliśmy nasze case studies z wdrożeń AI-owych i przecież, kurczę, takie rzeczy to w Stanach tylko widzieliśmy. Także chyba jeszcze nie doceniamy tego naszego kapitału ludzkiego i tych naszych też możliwości intelektualnych, które jednak
pokazują... Bartek, podać ci słowo, kto nie docenia? Przepraszam cię bardzo, powiedziałeś, my nie doceniamy. A kto się kryje pod słowiem my? Bo ja doceniam, tak? Okej. Jasne. Mamy fantastycznych inżynierów, bardzo mądrych, zdolnych, młodych ludzi, którzy swoją kreatywnością, koncentracją, determinacją tworzą nieprawdopodobne rzeczy. Mógłbym to, zacząć całą listę robić. Jak do niektórych firm jadę w Stanach, to głównie spotykam Polaków, tak, którzy tam pracują. Pojawia się pytanie, czemu nie pracują tutaj. No, odpowiedź jest prosta, tu nie ma 100 miliardów, tak? Czy nawet miliarda dolarów, żeby zainwestować w coś, co tam za oceanem po prostu dostaje się tak, jeżeli ma się dobry pomysł, koncepcję i ciekawy track record za sobą, tak? Pełna zgoda. Więc, my wierzymy, to w nas nie wierzą, a dodam jedną rzecz bardzo ważną, bo zahaczyłeś o bardzo krytyczną w mojej opinii kwestię związaną z tym, co się w tej chwili dzieje w obszarze Unii Europejskiej, czyli pewnej segmentacji technologicznej jako takiej i takiego postrzegania, jak to było kiedyś, powiem, w RWPG, że Polska nie może zajmować się elektroniką, bo to jest przypisane do Bułgarów, tak? Okay? I pomimo tego, że w Polsce pojawiały się ciekawe rozwiązania, pewnie mielibyśmy szybciej komputery oparte na mikroprocesorze niż w Stanach, gdyby nie element selekcji i podziału tych kompetencji, kto ma się czym w tej RWPG zajmować. Także raport Mario Draghiego, który ukazał się w zeszłym roku we wrześniu, do którego też miałem okazję pisać komentarz, tylko napisałem komentarz i po komentarzu, bo nie znalazłem nigdzie odzwierciedlenia tego, krytykując bardzo agresywnie różne zapisy, które tam były, a między innymi zapis, który mówi o tym, że pieniądze, jak się pojawią na innowacje w Europie, to mają iść do tych ośrodków technologicznych, które są już w tych technologiach bardzo zaawansowane. No to jako, że my nie mamy wielu rzeczy, dopiero je robimy w dużym tempie, ale jednocześnie jest to taki klucz, wytrych do tego, żeby te pieniądze szły głównie do 2 krajów i wspierały jeden w obszarze tej ich specjalizacji narodowej, czyli generalnie chemii, komputerów kwantowych i takich rozwiązań przemysłowych, a drugi w obszarze tych nowych elementów deep techowych, które są rozwijane, czyli life science, sztuczna inteligencja, procesory, wyłączając z tego element w Europie Środkowo-Wschodniej. Zresztą raport w ogóle był pisany bez konsultacji, bo trudno nam jest w tym naszym środowisku znaleźć osoby, które w jakimkolwiek zdaniu się udzieliły i do tego raportu kontrybuowały. Raport też dotyczy pewnej zaprzałości technologicznej, czyli niejako osadzony jest na tym, co było, a nie jest osadzony na tym, co będzie. Czyli chce sformatować pewną wizję Europy technologicznej nie w oparciu o nadchodzące fale, które będą kształtowały rynek technologiczny, tylko w oparciu właśnie o to, w czym mają doświadczenia ci krytyczni, najwięksi gracze w Unii Europejskiej. Nie jest to, jak powiem, ani demokratyczne, ani nie jest to powiązane z ideą równości, wymiany i przepływów myśli naukowo-technicznej w Europie. I to jest element spychania nas w tym momencie na, nie wiem jak to można by nazwać, masz jakie słowo takie fajne, które nas spycha na manowce? Tylko to takie nie manowce. Takie... Ja miałem raczej taką, może to średnio eleganckie stwierdzenie, ale taką wizję lekkiej kastracji w tym obszarze. Tak, albo że nie lekkiej, wiesz, bo to... Okay. Szczególnie, że wiesz, tu właśnie w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej mamy znakomitych naprawdę i przedsiębiorców, naukowców, ludzi z otwartą głową, którzy potrafią bardzo dużo, tylko nie mamy zasobów, tak? I praktycznie... Nie mamy zasobów jakich? Wiesz co, jeden element to jest pewnego rodzaju kultura technologiczna. Tak? To jest takie bardzo ważne myślenie w pewnym wzorcu budowy projektu technologicznego od 0 do 1, tak? Cytując Petera Thiela. Tak? Ale z tym sobie radzimy. Żeby było jasne, z tym sobie radzimy sobie tym, że pracuje się po 16-18 godzin i więcej na dobę, także w soboty i weekendy. Więc nadrabiamy pewne niedociągnięcia i budujemy kompetencje w tym zakresie naprawdę na światowym poziomie. Nie mamy dostępu do czegoś, co czasami spotyka się z takim dziwnym przyjęciem, jak na ten temat mówię, czyli nie mamy dostępu do informacji. Świeżej informacji, czyli popatrz, element dostępu do znaczących artykułów naukowych nie jest potoczny i powszechny. Ale to jest tylko jedna taka dywagacja. Głównie powiem tak,
Są trzy takie, powiedzmy, źródła informacyjne, które mają znaczenie z punktu widzenia kreowania pomysłu i startupu i jego rozwijania. Polegają na tym, że wpadasz na jakiś pomysł i zaczynasz pedałować do przodu, a to okazuje się, że w Stanach ktoś już robi serię B, tak? No to po co, tak? I chodzi mi o w tym momencie PitchBooka, Dealrooma i CB Insight. A ten PitchBook i Dealroom to mniej więcej się przebija do ludzi. CB Insight to już jest pewnego rodzaju problem ze świadomością, że coś takiego istnieje. I o ile może w Polsce ze 2-3 fundusze takimi dostępami do PitchBooka dysponują, o tyle do CB Insighta to jeszcze nikogo nie spotkałem, a to jest potężny zbiór informacji na temat stanu bieżącego technologii, ale także kierunków, w które te technologie się poruszają. Czyli mamy niedobór informacyjny, czy to na poziomie naukowym, że naukowcy się biorą za robienie czegoś w momencie, kiedy to już nie ma sensu. 2, firmy się biorą za pomysły, które już są gdzieś zrobione. 3, to jest element przeglądu, nad czym pracują inni, w jaki jest poziom ich zaawansowania technologicznego, rynkowego i finansowego. Do tego, żeby zobaczyć, mieć taki pogląd, gdzie ta fala zmierza, tak? Bo nie jest sztuką patrzenie na to, że fala jest w punkcie A i ja robię projekt do punktu A, tylko patrzenie jest, gdzie będzie ta fala za 10-15 lat i startowanie z pomysłem i rozwiązaniem do tego, żeby do tego miejsca dojść. Popatrz, świetnym przykładem jest Palantir, Tila, tak? Zaczęli go robić w 2001 roku, tak, w 2003. I ile lat potrzebowali do tego, żeby dojść do bieżącej kapitalizacji rynkowej, która jest tam na poziomie $500 miliardów, tak? I ile to czasu mi zajęło? Ale gdzie rozpoczął się zlot? W 2022-2023 roku. Czyli 20 lat czekali, za czym ten rynek się podniesie, cały czas pracując. I to jest taki element też właśnie trochę u nas, braku rynku, braku tej stabilności, która powoduje to, że idziesz do funduszy, a one potrzebują, dobra, i gdzie są twoje przychody, gdzie są twoje zyski, nie masz, no to wiesz, wypad, nie? Bo to, o czym tu w ogóle gadać, tak? Ciężko wymagać od startupu. Tak jest, a tu chodzi o to, że krytycznym elementem, którego nie mamy w Europie Środkowo-Wschodniej i w Europie w ogóle, to stabilny łańcuch finansowania, czyli przeszedłem od pre-seedu do seedu, mam finansowanie, tak? No bo to jest naturalne, bo mi się udało, bo zrobiłem pewne rzeczy, przechodzę z seedu do ile stage i mam finansowanie, a nie element potoczny, który w Europie jest, masz proof, pokazałeś, no dobra, tam jest 3., 4., 5. korporacja i na ciebie to wezmą, no ale ja bym chciał sam to rozwijać. Nie. To nie dla ciebie. Oni będą rozwijać. Czyli taki model europejski skopiowany ze wzorca niemieckiego społecznej gospodarki rynkowej, że jest kilka korporacji, które mają być oknem eksportowym na świat i cała rzesza małych i średnich firm ma pracować na to, że tam coś dostarczają. Czyli wiesz, dostają cały czas ciepłą wodę, nie wychylają się, mają tam swojego Porszaka, ale już powiedzmy jakiegoś luksusowego, nie wiem na B, jak się nazywa taki luksusowy na B samochód? Bentley? Nie, Bentley jest luksusowy, sportowy na B. O, dawaj, Bugatti, ale Bugatti już nie kupią, nie? Czyli wiesz, zespół coś wymyślił, zrobił coś świetnego, dostanie te swoje 100 milionów euro i wypadł, tak? Ale nie 100 miliardów dolarów, tak jak w Stanach Zjednoczonych, dlatego dobre zespoły z Europy można znaleźć, że tak powiem, po drugiej stronie oceanu, nie? Mógłbym bardzo dużo na ten temat gadać, więc to tak tylko Trochę też pogłębiłem, bo 2 tematy tutaj mi się zarysowały. Dawaj. Mówisz, że nie mamy tu jeszcze tej kultury startupowej. Z drugiej strony dzisiaj czytałem o tym, że... Nie mamy łańcucha wartości, bym powiedział. To wykreś słowo kultura, tak? Nie mamy łańcucha wartości, takiego sprawnego ekosystemu, który pozwala skalować od 0 do 1, czyli do fazy, powiedzmy, scaling up rynkowej, tak? Co z aniołami biznesu? Bo dzisiaj czytałem, że Rafał Brzoska już jest w 40 startupach zaangażowany. Fantastycznie. Gratuluję. Ilu jest Rafał Brzosków w Polsce? Mi wiadomo jedno. Widzisz, problem... Wiesz, jestem w jakichś tam sieciach aniołów biznesu, czy w Polsce, czy poza Polską. I teraz krytyczny element, który jest związany z aniołem biznesu, to jest to, że masz do wyboru 2 opcje. Albo jesteś specjalistą w jakiejś konkretnej branży i podchodzi ci startup i tam wchodzisz ze swoim pieniądzem i pracujesz machając rękami na pokładzie, prawda? To jest taki jeden model. A drugi model, który jest bardziej, powiedzmy, charakterystyczny dla postępowania, to to, że budujesz sobie pewne portfolio
właśnie tak jak na przykład Rafał Brzoska zbudował sobie 40, bo jest około 30-40 startupów w fazie takiej pre-seedowej, potrzebujesz mieć w swoim portfolio, żeby z tego urodził się tam jakiś jeden sensowny, bo tak działa statystyka. Tak? No tak. I teraz problem polega na tym, że w Polsce nie ma, można by powiedzieć, takiej głębi strategicznej polegającej na tym, że jestem w stanie zbudować sobie takie portfolio 30-40 startupów. To jest naprawdę ogromne wyzwanie, bo popatrz, generalnie statystyka, i to się potwierdza, na 1000 rzeczy, które przeglądniesz, może jedną wybierzesz. No dobra, ale jedną, czyli potrzebujesz przeglądnąć, żeby wybrać 30, 1000 razy 30, czyli 30 000 projektów. Ich nie ma tutaj w Polsce i nie ma ich w Europie Środkowo-Wschodniej, żebym mógł wybrać z tego portfolio, co do którego jestem przekonany. A dlaczego to portfolio ma znaczenie? No chodzi o dywersyfikację ryzyka, zarządzanie ryzykiem, czyli wiesz, buduję sobie pewne portfolio posegregowane na różne technologie, tak, na różne inne kryteria, które są z tym związane, co tworzy mi pewne ryzyko, że zarobię na tym portfelu i to jest też bardzo ważne. Ludzie nie rozumieją tego, że na swoim portfelu mogą zarobić kilkanaście procent. Tak? W przypadku portfela startupów deep techowych, gdzie ryzyko jest dużo większe, ale jednocześnie nagroda jest większa, można zarobić około 26%. Ale nie są to z takiego portfela przychody polegające na tym, że to jest razy 10 czy 20 tysięcy, tak? Okay? To się może zdarzyć na jednym projekcie z całego portfolio, a resztę na przykład wtopiłeś, tak? Okay? I tutaj jest szukanie po prostu jakiegoś takiego super rozwiązania pod tytułem to ja na nich zarobię razy 1000 i będę bardzo bogaty. Nie na tym polega inwestowanie przez venture capital, nie na tym polega inwestowanie przez aniołów biznesu, tak? Statystyka pokazuje, że z fazy pre-seedowej na 100 projektów 10 przechodzi do fazy seed. 10 na 100. I to samo jest potem z fazy seed do fazy early stage. Okay? I to ci pokazuje w tym momencie to, jak bardzo dużo projektów upada i ten cały rynek startupowy i technologiczny w Europie się nie rozwija, bo w Europie nie masz zdolności do podejmowania ryzyka. Tak? Nie masz prywatnych ludzi, nie masz prywatnego kapitału, który jest zdolny do podejmowania takiego ryzyka. Kropka. Trochę smutne. Tak, ja wiem, czy smutne. Masz 3 rodzaje myślenia. Pesymistyczne, optymistyczne i realistyczne. To jest realistyczne. Czyli potrzebowalibyśmy mieć mechanizmy, które spowodują po prostu budowanie takiego flow projektów, prawda, że przelatują. Jest taki, wiesz, siedzi aniołów, siedzi tam jakiś gościu, przelatuje przez niego powiedzmy 1000 projektów miesięcznie i on daje 1 do tego, żeby, tam powiedzmy 1 do 3 pokazuje sieci do tego, żeby zainwestowała. Czegoś takiego nie ma, tak? Dlatego też efekt jest tego taki, i że jak nie masz flow, to podejmujesz ryzyko nieadekwatne do tego, ile kapitału wkładasz. I w efekcie wszystkiego to bankrutuje, to mówisz, że to ja się spaliłem, to nie ma sensu, w ogóle straciłem kasę. Bo nie patrzysz się przez pryzmat pojedynczego projektu. Patrzysz przez pryzmat portfolia projektów. I to jest krytyczna strategia sukcesu w inwestowaniu, czy przez VC, czy przez aniołów, tak? Zostawiając trochę fundusze, a wracając do tej fali, o której mówiłeś, czyli o tej fali, która z punktu A, czyli z punktu widzenia dnia dzisiejszego płynie do punktu B. Gdzie jesteśmy dziś właśnie, patrząc przez pryzmat danych, rynków, wynalazków, gdzie jako cywilizacja aktualnie jesteśmy? Dotknąłeś bardzo ciekawego wątku, bo popatrz, jak przyszedł kryzys w 2008-2009, w Stanach kupę ludzi poleciało z roboty, no bo poleciało, bo takie było, no to stwierdzili, że oni się wezmą za venture capital, tak? I narobiło się tych różnego rodzaju projektów venture'owych i mniej więcej od 2009 roku, bo to jest bardzo ważne, zacznę, zrobiła się taka linia produkcyjna polegająca na tym, że LP-si dają kasę, ci inwestują i to się toczy. No i teraz problem polega na tym, że w okresie między 2010 a mniej więcej 2022-2023 poinwestowano ogromne ilości pieniędzy w technologie, które swoimi korzeniami tkwią w latach 70., 80., 90. Okay, pomieszano te technologie, dorobiono jakiegoś UX-a, zrobiono jakąś nową użyteczność, prawda? Czyli tworzono projekty pseudo potrzebne klientom. No i efekt tego jaki jest? Przychodzi rok 2023,
No i rynek staje, prawda? I co jest? No nie ma odbioru z funduszy venture capital przez 3 fundusze jakieś private equity, czy strategicznych inwestorów, czyli przez firmy. Ja mówię tu o rynku amerykańskim, żeby było jasne, czy też nie ma też IPO na rynku. No i wielkie zdziwienie, o co chodzi? No chodzi o to, że jesteśmy właśnie w punkcie krytycznym polegającym na tym, że zbiera 6. fala Kondratiewa, czyli 6. fala technologiczna, która jest oparta o zupełnie inne technologie, które się za chwilę pojawią. I teraz tamci nie mogą oddać, prawda, tego, co jest, a inwestorzy mówią, dobra, bo nie będziemy w was inwestowali, bo to starocie i czekamy teraz na nowe. A to nowe na czym polega? Dawniej projekty deep techowe, czyli tych takich zaawansowanych technologii wyprowadzanych z podstawowych badań naukowych, trwały między 12 a 18 lat. Tak? I z tego wychodziły bardzo zaawansowane rozwiązania, które zmieniają i kształtują na nowo rzeczywistość, w której istniejemy. Dziś jesteśmy w punkcie, w którym za chwilę pojawią się technologie i rozwiązania, które zmienią naszą rzeczywistość. Dlaczego? Dlatego, że proces deep techowy skróci się do 2-3 lat. On już się w tej chwili bardzo dramatycznie skraca. Wskutek czego? Robotyzacji, automatyzacji i sztucznej inteligencji. Oczywiście na temat sztucznej inteligencji moje zdanie jest potocznie znane, że to głupie jak sznurówka. Okay? I nie jest to żadną inteligencją, ale to jest oddzielny rozdział. Chodzi o to, że procesy przetwarzania informacji i moce obliczeniowe, którymi dzisiaj dysponują, pozwalają na znajdowanie wzorców informacyjnych, które wcześniej były nieznajdowalne. Tak to można, mówiąc w skrócie, ująć. Tym samym cały proces researchu i prac naukowych można przetwarzać zdecydowanie szybciej, co pokazały prace nad antybiotykiem na bakterie antybiotykoodporne, gdzie 10 lat roboty w postaci odkrycia rozwiązania, modele co-scientist Google'a, Gemini'a przetworzyły tam niecałe 3 dni, tak? I wypluły mniej więcej to samo. I to jest bardzo ciekawy case, na który można byłoby bardzo długo rozmawiać, ale twoje pytanie brzmi trochę inaczej. A więc mamy na pewno do czynienia z sytuacją taką, w której będziemy coraz sprawniej przetwarzali informacje, konsumując coraz więcej energii, budując coraz więcej tych centrów obliczeniowych, w milionach, za chwilę 3 miliony procesorów NVIDIA, nie wiadomo jeszcze ile. Kwestia jest taka, że z tym wszystkim jest pewien problem, ale to na inną kupeczkę, gdyż na pewno z tego skorzystamy. Okay? To jest bezapelacyjne. Drugi element technologii, która zmieni naszą rzeczywistość i tutaj to jest bardzo ważne, to są komputery kwantowe. Czyli komputer kwantowy nie liczy w trybie zero-jedynkowym, tak jak klasyczny komputer oparty na krzemie, tylko tam następuje odczytanie stanu, powiedzmy, bramki kubitowej i z tego jest wyprowadzana informacja, czy to jest 0 czy 1 i na tej podstawie algorytmy bardzo szybko wyprowadzają rzecz bardzo ważną, czyli symulację. Komputery kwantowe będą genialnie nadawały się do symulacji, oprócz oczywiście łamania szyfrów różnego rodzaju. Tak? I teraz wyobraź sobie sytuację taką, że masz DNA. Okay? No i w tym DNA chcesz zmienić jedną nukleotydę, ale jest jaki będzie efekt do momentu, kiedy nie przeprowadzisz x tych badań i nie wiesz, jak to się przenosi między kolejnymi pokoleniami i nie wiesz na końcu drogi, że na przykład za 1000 pokoleń to spowoduje jakąś mutację, która wywróci wszystko do góry nogami i może zniszczyć cały ekosystem. Za to komputer kwantowy będzie w stanie przeprowadzić taką symulację. Czyli jak w pokoleniu na przykład n równa się 1 000 000, zachowa się wymiana pojedynczego nukleotydu w łańcuchu DNA. Tak? Okay? Jakie efekty to przyniesie? I to jest tylko jeden z pewnego rodzaju przykładów, do których będziemy mogli stosować komputery kwantowe. One będą mogły dokonywać weryfikacji i symulacji różnego rodzaju na przykład cząstek chemicznych, czyli na przykład będą w stanie znajdować zupełnie nowe kompozycje minerałów, mające zupełnie nowe właściwości. Tak jak ostatni minerał odkryty w meteorycie, który pokazuje, że przy pewnej konfiguracji cząstek następuje odwrotny przepływ ciepła niż zwyczajowo następował, co wpłynie ogromnie na procesy metalurgiczne, gdyż zmniejszy zużycie energii w procesie wytapiania stali. Tak? A więc takie rzeczy stoją za drzwiami.
Potrzebujemy tylko do tego komputera kwantowego, który też już stoi za drzwiami, bo w przyszłym roku pojawi się komputer o mocy 256 kubitów. To będzie bardzo dużo, tam jeszcze jest dużo różnych innych kwestii, które powodują, że on będzie już użyteczny komercyjnie, a za mniej więcej 5 lat będziemy mieli komputer o mocy 1000 kubitów, a jak on będzie działał, jakie efekty przyniesie, to możemy sobie tylko teoretyzować. W mojej opinii wywróci po prostu stolik jako taki. Czyli to jest bardzo ważne, tak? Kolejne technologie, które są, nad którymi trwają prace, o których się nie mówi, bo jak często mówię, najciekawsze jest to, o czym się nie mówi, a nie to, o czym się mówi, to prace związane z teorią pola i nowymi napędami dla rakiet kosmicznych. Tak? Przepraszam, takie stwierdzenie, szanowni państwo, ale uważam, że chemia jest dobra do pędzenia bimbru, ale niekoniecznie jest dobra do tego, żeby być stosowana w napędach statków kosmicznych. No bo możemy za jej pomocą osiągnąć tyle, ile możemy. Tak? Rzeczywista eksploracja kosmosu i odkrywanie różnego rodzaju tajemnic, które tam są, kryje się w możliwości uzyskania nowego napędu. Amerykanie mieli przeprowadzić w przyszłym roku test napędu atomowego, czyli napędu takiego, dzięki któremu na Marsa polecimy w 2 tygodnie i to już jest realne. Tak, lot na Marsa 9 miesięcy, 2 lata na powierzchni, 9 miesięcy z powrotem jest lotem nierealnym ze względu na ogromny poziom degeneracji śródbłąka naczyniowego i powiedzmy ludzie, którzy by startowali z Marsa na powrót z powrotem, potrzebowaliby roboty, które by ich przetransportowały na tą Ziemię, bo poziom demencji wskutek procesów miażdżycowych byłby tak ogromny, że przestaliby myśleć, nie byliby w stanie już wykonywać operacji na pulpicie sterującym rakiety. I to jest element, który falsyfikuje różne stwierdzenia Elona Muska dotyczące lotu na Marsa i tego, że tam będą kolonie. To jest bzdura. Nie mamy technologii w tej chwili do tego. Zresztą mógłbym na ten temat bardzo dużo popowiadać, jakich technologii nie mamy. To tylko taki adrem zrobię. Nie wiem, czy państwo wiecie, że jakbyśmy chodzili po Marsie w skafandrach, to pod wpływem promienia kosmicznego one się rozkleją. I problem jest taki, że nie możemy wyprodukować skafandra kosmicznego, klejonego, tylko musimy szyć te szwy. No i teraz heca polega na tym, że nie ma takiego szwu, w którym możemy uniknąć ulatniania się powietrza z wnętrza skafandra, tak? A więc w tej chwili w NASA na przykład trwają prace nad tym, jak wymyśleć szef, który tak szyje, dzięki któremu możemy szyć tak te kombinezony, a szczególnie w tej elemencie tutaj łączenia kasku z resztą kombinezonu, prawda? Bo tutaj masz elementy ruchome, prawda? Masz na łokciu elementy ruchome, a więc to są elementy, które łączą i tkaninę z elementami plastikowymi, więc to wszystko jest tak, słuchajcie, pokopane, że nie jesteśmy w stanie w tej chwili zbudować kombinezonu, który wytrzyma na Marsie dłużej niż miesiąc, tak? A to ma 2 lata wytrzymać, nie? Czyli to wszystko, o czym mówisz, i w kontekście kombinezonów marsjańskich, ale też... Ale jeszcze nie dokończyłem napędów. Okej. Dobra, daj dokończyć. Nie wiedział, jak się pisał na wywiad, to tak będzie, nie? Więc słuchajcie, w 2001 roku była taka bardzo sławna konferencja wśród fizyków pola dotycząca poglądów na to, jakie będą różnego rodzaju napędy. I jeżeli sobie wpiszecie takie Breakthrough Propulsion System, to dowiecie się, że wytypowano wtedy 3 rozwiązania, czyli z różnego rodzaju pomysłów na to, jak mają wyglądać przyszłe napędy statków, wytypowano 3 rozwiązania i to jest bardzo ciekawe na TRL-u 3. Czyli odrzucano wszystkie inne rozwiązania, które były na TRL-u mniejszym niż 3, czyli 3, czyli to już jest realne budowanie prototypu, tak? Czyli wyobraźcie sobie, że ponad 20 lat temu NASA zaczęło pracować nad 3 rodzajami różnego rodzaju napędów, tak? Co do których nie mamy żadnej wiedzy, jaki jest bieżący ich poziom zaawansowania, a jednocześnie mamy wiedzę, że prace trwają. Zatem czasami jak obserwuję to tuptanie w miejscu za pomocą silników chemicznych i to, że nie wchodzimy w eksplorację głębszego kosmosu, to dla mnie jest to element polegający na tym, że oni już wiedzą o tym, że te loty, te napędy, te rakiety będą zupełnie inaczej wyglądały i jest to kwestia może 5-10 lat, w którym pojawią się zupełnie nowe środki, systemy lotów międzyplanetarnych, może też międzygwiezdnych, bo dlaczegożby nie. Zresztą dyrektor naukowy nowego rządu amerykańskiego w przypływie szczerości powiedział, że mają już w tej chwili technologię, która skraca dystans, tak? Technologie kwantowe, tak? Więc nie wiemy tak naprawdę, czym oni dysponują.
i jak to jest, więc mamy do czynienia pewnie z dwoma procesami, czyli procesem tym, który widzimy, eksploracji kosmosu i tym procesem, którego nie widzimy i też nie wiemy, co na tym statku X-47, który tam lata czasami wokół Ziemi długo i wnikliwie, co tam się tak naprawdę dzieje. Stop. W tym miejscu kropkę staję. Okay? Dobra. Odnośnie wszystkich trzech tematów, które poruszyłeś, zastanawia mnie, gdzie są dziś realne granice tych technologii. Czy to sama technologia, czy też nasza świadomość, a raczej może nieświadomość pewnych rozwiązań, czy może gdzieś nam jakaś etyka nawet przeszkadza? Wiesz co, etyka myślę, że przeszkadza na forum publicznym. Pewnym krajom etyka nie przeszkadza, więc myślę, że są bardzo głęboko zaawansowani w różne kwestie. Tam wsadzili nawet jednego naukowca bodajże na 2 albo 3 lata za to, że wypuścił pierwsze genetycznie zmodyfikowane dziecko. Okej, ale co tak naprawdę kryje się w tajnych laboratoriach, nie mamy zielonego pojęcia i nawet nie chcę hipotezować na ten temat. Etyka i moralność w momencie, kiedy mamy do czynienia z dominacją i przewagą technologiczną nad innymi państwami, wydaje mi się, że jest bardzo dyskusyjna. Moglibyśmy na ten temat pewnie długo rozmawiać. Dlatego, że każde rozwiązanie, bo taka jest natura naszej rzeczywistości, ma swoje plusy i minusy, tak? Nie ma czegoś takiego, że ma tylko i wyłącznie plusy albo tylko i wyłącznie minusy. Popatrz, tak jak powiedzmy reakcja nuklearna, tak? Z jednej strony masz bombę atomową, która może wysadzić całą naszą planetę, ale z drugiej strony masz bezpieczną i tanią energię, która jest, że tak powiem, bezpieczna dla całego środowiska, tak? A więc element pracy nad każdą technologią to jest element mierzenia się pomiędzy dobrem a złem i jest naturą człowieka to, że wśród nas są źli ludzie, którzy wykorzystają ten negatywny aspekt, tak? Zatem wydaje mi się, że trudno jest dyskutować na temat etyki i moralności w tym wszystkim, żeby nas wstrzymywało. Za to jeżeli chodzi o naszą strukturę pojęciową, to tak masz rację. Barierą wzrostu i rozwoju jest pewnego rodzaju bariera pojęciowa tego, co możemy, tak? Czyli pewnego rodzaju przekonania, wdruki, z którymi chodzimy po ziemi i potrzebujemy wymieniać pokolenia, tak żeby przychodziły kolejne nowe z nową, czystą głową, dla których rzeczy, które dla nas są niemożliwe, dla nich to jest po prostu challenge, wyzwanie i jest możliwe, tak? Wiesz, zresztą świetnym takim przykładem jest czytanie książek Stanisława Lema. Suma Technologia na przykład i ona pokazuje, jak operuje pewnymi pojęciami, które były charakterystyczne dla lat 60., a jak próbuje opisać pewne swoje wyobrażenia na temat rzeczywistości. Tak samo jak na przykład Wojna Światów Wallesa, tak? Czyli opisywanie maszyn bojowych obcej cywilizacji, które mają promienie świetlne. Tak? Więc literatura science fiction pokazuje znakomicie to, w jaki sposób próbowano opisywać rzeczywistość za pomocą znanych pojęć. I my dzisiaj jesteśmy dokładnie w takim samym miejscu, tak? Że próbujemy opisywać tą rzeczywistość i badać i kształtować ją, ale za pomocą pojęć, które są z przeszłości. My dopiero je wytwarzamy. Popatrz, słowo informacja w którym roku pojawiło się? W 1948 wraz z pracami Shannona nad teorią informacji. A wcześniej nie było słowa informacja, było wiadomość, był list, była prasa, ale nie było takiej mega nazwy pod tytułem informacja, która wywróciła do góry postrzeganie naszej rzeczywistości jako pewnej struktury informacyjnej jako takiej, tak? Więc to, co kiedyś w rozmowie z niezwykle dla mnie ważnym i sympatycznym rektorem Uniwersytetu Warszawskiego, panem profesorem Czopkiem, dyskutowaliśmy na temat tego, jak technologicznie zagospodarowaliśmy się, zapędziliśmy się w tą kwestię technologiczną, pozostawiając w ogóle tą sferę humanistyczną i filozoficzną, która może kształtować właśnie te struktury pojęciowe i które pomijamy. I osobiście uważam, że nie jest element nawet etyczno-moralny jako taki, tylko brak w tym naszym pędzie do przodu pierwiastka humanistycznego, pierwiastka filozoficznego, tak? Pierwiastka, który daje nam zrozumienie tego, gdzie jesteśmy, gdzie dążymy, tak? Za pomocą pewnego aparatu charakterystycznego dla nauki, jaką jest filozofia, tak? Że gadamy, tworzymy, napędzani pewną wizją, że robimy to dla dobra świata, robimy to nigdy dla pieniędzy oczywiście, ale zawsze dla dobra świata. A na końcu drogi okazuje się, tak jak w przypadku sieci społecznościowych, że dla dobra świata po prostu zniszczone zostały mózgi młodych ludzi, gdzie
jest bardzo dużo substancji białej odpowiedzialnej za funkcjonowanie układu autonomicznego, a substancji szarej coraz mniej. I to jest bardzo ważne. I co się z tym robi? Nic się nie robi, tak? Ale wszystko jest w imię dobra człowieka przecież, nie? Czyli trochę jest tak, że technologia obecnie tworzy szybciej rzeczywistość, niż my jako społeczeństwo jesteśmy w stanie ją zrozumieć. Czy tak jest? Czy technologia tworzy szybciej rzeczywistość, niż my ją jesteśmy w stanie zrozumieć? Podzieliłbym to my na też pewne kategorie, bo jednak inteligencja ma znaczenie, tak? I rozkład krzywej Gaussa poddający to, że te 105 IQ to się mieści 68% populacji, tak? No to jak na tej krzywej Gaussa tam dojdziemy do 7 odchylenia standardowego, to myślę, że oni rozumieją. Więc wracamy dalej do tego, że więcej byśmy rozumieli, gdyby więcej było pracy nad tym, nad tłumaczeniem tej rzeczywistości i rozumieniem. I uczeniem dzieciaków, dawaniem do ręki aparatu poznawczego, który pozwalałby eksplorować i poznawać tą rzeczywistość, a nie zamieniania szkół że tak powiem, w nauczanie spisu treści. Rozumiem. Okay. Pogłębiając ten temat, wspomniałeś o tym, że troszkę ten element humanistyczny by nam się gdzieś tutaj przydał. Czy obecne, przez ciebie nazywane sztuczną nieinteligencją, tak, ale wszelkie duże modele językowe faktycznie prowadzą nas do takiej cyfrowej demencji, gdzie zatracamy tą możliwość, tą umiejętność krytycznego myślenia? Przede wszystkim zatraciliśmy umiejętność krytycznego myślenia. Ta zdolność krytycznego myślenia legła w gruzach w momencie, kiedy rozpoczął się proces agresywnego wkraczania mediów w nasze życie, tak? I tłumaczenia nam rzeczywistości. To, co w pewnym sensie, to proszę nie traktować tego jako słowo przeraża, tak, że nagle mi gęsia skórka rośnie, tylko myślę, że jest takie adekwatne. To jak ogromna ilość dziennikarzy, jak się ich słucha, to oni wszystkie rozumy zjedli w tłumaczeniu nam rzeczywistości. Czyli moment, w którym przestaliśmy sobie tłumaczyć rzeczywistość na swój sposób, za pomocą naszego aparatu poznawczego i za pomocą informacji, którą mamy, w tym za pomocą książek, które przeczytaliśmy, w tym za pomocą pewnego myślenia abstrakcyjnego, używania kory przedczołowej do analizy naszej rzeczywistości, był tym momentem przełomu. I kiedy ten moment przełomu nastąpił, można by się cofnąć do 1623 roku, kiedy papież Grzegorz któryś tam uruchomił kongregację do spraw propagandy, kiedy księża religii rzymskokatolickiej zaczęli przegrywać z protestantami, więc wymyślili wtedy to, że będzie propaganda religii chrześcijańskiej, tej rzymskiej, w modelu rzymskim. Potem te elementy były w pewnym sensie twórczo rozwijane, a szczególnie w czasie I wojny światowej, kiedy ówczesny prezydent, chcąc przełamać amerykański model niepodchodzenia do wysiłku wojennego i zrobienia ze społeczeństwa pacyfistów społeczeństwa wojennego, rozpoczął proces propagandy i łamania psychiki w kierunku pod tytułem musimy walczyć i tak dalej. Oczywiście w imię dobra nielicznych, wysiłkiem licznych. Tak? No i lata 20. to był właśnie okres, w którym zaczął się kształtować ten model propagandy, który potem przeszedł w model marketingu, który dzisiaj znamy, komunikacji, promocji, nie wiadomo czego tam jeszcze, który pozbawia nas zdolności obserwacji rzeczywistości. Polecam wszystkim oglądać takiego znakomitego filmu Sieć. On jest dostępny na CDA. To jest z 74 albo 76 roku. Film właśnie o momencie, kiedy telewizja szukała swojego miejsca w przestrzeni i w sposób zupełnie bezkrytyczny została puszczona do tego, żeby kształtować nam światopogląd i kształtować nasze poznanie. Więc tak bym to ujął. Okay, więc to nie jest element bezkrytyczny. I teraz przy te algorytmy LLM-owe, no po pierwsze tak, ze sztuczną inteligencją jako taką, ojejku, miejmy tą nazwę, no, używajmy jej. Używajmy jej, no kurde, po prostu, ja jej nie lubię używać, ale to... Wyłoniła się w naszej przestrzeni życia dzięki czatowi GPT, tak? I to jest istotne. To nie jest tak, że rozwiązania dotyczące przetwarzania, czyli uczenia maszynowego, czy deep learningu, bo to też są różne pojęcia, żeby było jasne. I w ogóle warto zrozumieć, na czym polega zagadnienie przetwarzania danych za pomocą rozwiązań algorytmicznych, sieci neuronowych. To są rzeczy, które są z nami już kilkadziesiąt lat.
okej? To element pracy z 2016 roku, a przede wszystkim takiego złamania w tych modelach w zakresie podejścia do rozumienia tekstu. Bo jaki był problem zawsze największy? No w rozumieniu tekstu, tak? I popatrz, jeżeli weźmiesz alfabet, na przykład brytyjski 28 znaków, to ile różnego rodzaju kombinacji tych znaków możesz ułożyć? 10 do 25, tak? Razy tam jeszcze jakaś liczba, nie? I teraz jak zrozumieć, że to jest logiczna struktura, z której można wyciągnąć zapisaną w niej informację, tak? Bo to jest bardzo ważne, tak? A potem jak jeszcze można te zdania po kolei połączyć ze sobą, bo to jest tak, że masz litery, z których tworzysz słowa, ze słów tworzysz zdanie, które staje się informacją. Ale jednocześnie to zdanie jest danymi do całego ciągu tekstowego, które staje się informacją i tak go zbudowujemy, ten ciąg. Zatem w 2010 roku rozpoczęto pracę nad zastosowaniem NLP i rozumienia naturalnego języka i przenoszenia tego na algorytmy, co wyszło właśnie potem w rozwiązaniach zastosowanych w czacie. Czyli zaczęliśmy rozumieć, czyli algorytmy zaczęły nie tyle rozumieć, co za pomocą określenia probabilistycznego dobierać słowa najbardziej prawdopodobne do tego, co zadajesz pytanie, na podstawie wcześniej zapisanych informacji. Tak? Także to jest głupie jak sznurówka, bo to nic innego nie robi, tylko określa prawdopodobieństwo. Tak? Że po słowie kot najlepiej, albo przed słowem kot najlepiej pasuje Ala, tak? Albo Ala ma kota. Tak? Więc w tej chwili to, co jest bardzo niebezpieczne w tym, to kwestia bardzo ważna, o której się nie mówi, tak? Czyli te wszystkie algorytmy, obojętnie w którym modelu algorytmicznym właśnie, czy w modelach deep learningu, czy w modelach machine learningu, czy w modelach genetycznych, czy w sieciach, pracują na danych. I teraz jakość wyniku zależy od tego, jakie masz dane. Nie masz danych, nie masz wyniku. Okay? I teraz to, co jest niebezpieczne w obecnej sytuacji, to to, że ludzie, wykorzystując te różnego rodzaju rozwiązania, produkują w efekcie informację syntetyczną, czyli wpuszczają i zatruwają tą naturalną infosferę za pomocą danych syntetycznych, czyli niejako tworzą nową infosferę, która staje się infosferą zawierającą odpowiedzi różnego rodzaju czatów, botów i nie wiadomo czego. Tak? Czyli przestaje być to informacja opisująca tą rzeczywistość, którą znaliśmy dotychczas, staje się to informacja opisująca nową rzeczywistość w wyobrażeniu, może nie tyle wyobrażeniu, tylko która wynika z przetworzenia określonych danych przez te algorytmy. I w bardzo krótkim czasie, w ciągu na przykład najbliższego roku, dwóch, przestaniemy w ogóle rozumieć rzeczywistość, w której funkcjonujemy, bo ta rzeczywistość, która będzie opisywana za pomocą tego informacji, które do nas docierają, będzie różna od rzeczywistości realnej jako takiej. Tak? Złamiemy to. Ale do czego to prowadzi? No prowadzi to do błędów. Bo teraz popatrz. Jeżeli przetwarzasz dane za pomocą układu statystyczno-probabilistycznego, to znaczy, że odpowiedź, którą otrzymujesz, jest z określonym prawdopodobieństwem. Tak? No i teraz w różnych tam kategoriach te prawdopodobieństwa były na poziomie 73-78%. Model o 5 tam podwyższy o parę procent. Tak? I stało się tak, jak mniej więcej prognozowałem, że dochodzimy do pewnej granicy dokładności, jaka jest możliwa na dużych zbiorach danych. Oczywiście w sytuacji zastosowania do medycyny, w sytuacji zastosowania do jakichś konkretnych rzeczy na mniejszych zbiorach danych, w których jesteśmy w stanie odczytywać bardziej dokładne wzorce, no to się może na przykład okazać, że lekarz pierwszego kontaktu daje ci diagnozę pierwszą z prawdopodobieństwem 73%, a algorytm probabilistyczny daje z dokładnością 93%, ale dalej pozostaje 7%. I jaki to jest efekt tego? No, bo nie wiesz z tym prawdopodobieństwem 7%, czy ta odpowiedź jest dobra, czy zła. Czyli przyjmujesz na wiarę. No i teraz ta wiara ma fundamentalne znaczenie, bo jeśli stracimy naszą zdolność krytycznego myślenia, a już ją straciliśmy, tak. i zaczniemy przyjmować te ładnie wyglądające struktury słowne wypluwane przez różnego rodzaju generatory. Z pełną empatią. Z pełną empatią, empatyczne są. I uwierzymy w to, tak? To przyjdzie taki moment, że rzeczywiście
ileś tam tych odpowiedzi będzie poprawnych, ale któraś odpowiedź będzie niepoprawna. Oczywiście możemy włożyć człowieka obserwatora, który będzie to analizował, tylko że nasz mózg ma to do siebie, że jest mózgiem, nasz mózg ma to do siebie, że jest takim urządzeniem, które nie chce zużywać energii. Prawda? On chce maksymalnie dużo energii przeznaczać na funkcjonowanie układu autonomicznego, czyli dbanie o to, żebyśmy dobrze funkcjonowali, zdrowo, etc., ale myślenie dla naszego mózgu to krzywda. Okay? Ja często mówię, że te 200 000 lat temu, jak zaszła taka dziwna mutacja łącząca dwa chromosomy w jeden, tak? Pojawił się wtedy taki największy chromosom. To jest bardzo ciekawe, polecam Państwu zbadania tego. I nasza kora nowa stała się taka bardzo duża i staliśmy się ludźmi, jakimi jesteśmy, prawda? To wtedy zaczęliśmy myśleć. No i to nie jest dla nas naturalny proces. W związku z czym taki obserwator, który będzie czytał ogromną ilość tych różnych informacji, to on po prostu uśle. Bo jest dobrze i za pewnym momencie odpłynie. Tak? I wtedy pojawia się coś, co on powie na przykład chleb nie okej, jest okej, a to było nie okej. I to jest problem, że dojdziemy do takiego momentu, w którym te duże modele językowe zapanują nad naszymi zachowaniami, a patrząc na to, jak jest to marketingowane przez twórców tych dużych modeli językowych, że one już za chwilę to w ogóle świadome będą, tak, okej, co jest żartem ogromnym. I ludzie w to uwierzą, to jeżeli zostanie popełniony błąd obliczeniowy, to może wysadzić całą Ziemię w powietrze. O to chodzi. I tutaj zaczynam się zastanawiać Nad czym? w kontekście najbliższej przyszłości. Czy to jako jednostki, czy też jako przedsiębiorstwa powinniśmy bardziej inwestować w technologię, czy raczej w to, żeby ją zrozumieć i być w stanie ją też zakwestionować? Jedno i drugie. Nie ma możliwości, wyboru jednej drogi, bo element... Prowadzisz firmę, tak? No i co jest tak naprawdę celem przedsiębiorcy? Zwiększyć przychody, zmniejszyć koszty. Okay. W związku z czym teraz w tym samym łańcuchu wartości, tak, jeżeli byśmy patrzyli przez model Portera, no są różne tam obszary, że tak powiem, funkcjonalne twojej firmy i w każdym z tych obszarów funkcjonalnych można dokonywać zmniejszenia kosztów przez eliminację człowieka myślącego, tak? I dzisiaj na przykład, tak jak patrzę na systemy agentowe, no to wystarczy zamiast zespołu 6-osobowego w marketingu wystarczy jedna osoba, tak? A resztę załatwiają agenty. I tak można patrzeć po prostu na wiele różnych obszarów w funkcjonowaniu firmy, że ta komponenta ludzka jest potrzebna, ale w coraz mniejszym stopniu. Jest potrzebny ten obserwator, tak? Ten element, że tak powiem, tego myślenia świadomego, który jest w stanie spojrzeć jako obserwator i wyciągnąć wniosek z tego wszystkiego, co dostaje, tak? Efekt, redukcja kosztów. Z punktu widzenia znowu, jeżeli chodzi o sferę przychodową, no to te elementy związane z wpływem na kogoś, bo nie ukrywam, że jedną z najbardziej perwersyjnych stron tych wszystkich modeli LM-owych jest zdolność do manipulacji emocjonalnej, tak? I element gry i doboru słów i budowania pewnych struktur słownych, wykorzystywania naszych błędów poznawczych, naszych heurystyk, które przeciętny człowiek nie jest w stanie ogarnąć i zrozumieć, bo na poziomie działu marketingu takiej wiedzy zazwyczaj nie ma. Za to, jeżeli struktury agentowe oprogramujesz w to one są w stanie dobrać tak strukturę przekazu, prawda, która u ciebie wywoła takie emocje, że pójdziesz i kupisz to, tak? Bo to mniej więcej tak jest, że masz pewne struktury poznawcze, które się u ciebie ukształtowały, pewne przekonania, pewne wzorce zachowań, tak? Które w momencie, kiedy dostajesz informację przez któryś ze swoich sensorów 5, tworzy u ciebie myśl. No i teraz ta myśl przechodzi do układu limbicznego i wyciąga tam określoną emocję, a ta emocja popycha cię do działania, tak? Kupuj, nie? Więc z tej perspektywy uważam, że wykorzystywanie tego wszystkiego na pewno redukuje koszty, zwiększa przychody, no i też zastosowanie wszelkiego rodzaju modeli właśnie, czy machine learningowych, czy uczenia maszynowego, czy głębokiego uczenia. Te wszystkie systemy, prawda, powodują to, że stosowane w strukturach produkcyjnych zmniejszają na przykład błędy, tak, że można zastępować w tych układach człowieka, można poprawiać płynność przepływu, można lepiej korelować finanse razem z produkcją i z zachowaniami rynku. Można to inaczej prognozować, tak? Więc wpływ na przemysł w ciągu najbliższej dekady ogromny. A czy Polska w tej grze gra? Nie, Polska w tej grze nie gra.
Polscy przedsiębiorcy dalej zastanawiają się, którym wiertłem wiercić dziurę, jak pozyskać taniej robotnika i poziom informatyzacji w polskich firmach jest po prostu marny, a w momencie, kiedy wchodzą jeszcze takie dość zaawansowane struktury, to przede wszystkim w Polsce nie mamy specjalistów, nie mamy ekspertów do tego, żeby można było to wdrażać, tak? Więc wydaje mi się, że Polska będzie miała i też kraje Europy Środkowo-Wschodniej ogromny problem, bo tutaj główne dwa kraje, czyli Chiny i Stany odskoczą nam. Obserwuję w tej chwili, co w Indiach jest robione i wydaje mi się, że Indie będą też bardzo silnym graczem ze względu na dużą komponentę software'ową, ogromną ilość informatyków. Oni tam mają swoje problemy przy projektach informatycznych, o których mógłbym pewnie całą godzinę pogadać albo i dłużej. I w Europie to, co widzę, to obserwuję w sposób toporny, ale taki bardzo mechanistyczny walec niemiecki, który idzie w tym obszarze, jeżeli chodzi o przemysł, tak? I tu szczególne znaczenie ma taka umowa podpisana na targach w Hanowerze między Pricewaterhouse i Siemensem w zakresie integracji ich systemów. Spójny system automatyzacji i robotyzacji przemysłu, tak? I patrząc, to wydaje mi się, że w ciągu 10 lat ta gospodarka niemiecka, ten przemysł niemiecki się unowocześni. On będzie dalej toporny po niemiecku, ale z punktu widzenia europejskiego będzie miał najbardziej zautomatyzowane systemy produkcji jako takiej, czyli takie, które będą działały bez udziału człowieka, tak? I popatrz, Niemcy kupili w zeszłym roku 27 000 robotów przemysłowych, a myśmy kupili 2700, tak? Polska gospodarka $1 billion, niemiecka 4 biliony, czyli można powiedzieć, że jest 4 razy większa od nas. Czyli my powinniśmy kupić proporcjonalnie około 10 000, a myśmy kupili 2,7. To pokazuje dystans, jaki rośnie pomiędzy nami a gospodarką niemiecką. Tu szczególnie też, nie pamiętam w tej chwili do końca dane, ale jak patrzyłem, to szybciej się automatyzują w tej chwili i robotyzują niż Chińczycy w zakresie systemów produkcyjnych. I to jest dość ciekawe, prawda? Więc to, co kiedyś słyszałem od ludzi właśnie z znajomych w firmach niemieckich, że dostali bardzo duży łomot od firm chińskich, dużo się nauczyli. I rzeczywiście w tej chwili po dekadzie, która minęła od tego, co usłyszałem, widać wyraźnie, jak pojawiają się niemieckie firmy zupełnie działające według zupełnie innego modelu, niż był to model wcześniej. Właśnie ten nowoczesny system, który zdominuje przemysł europejski. Krótko mówiąc, oni będą produkowali tanio, a wszyscy pozostali będą kupować w Europie. No i tyle. Tak, taka przyszłość Europy. Gdybyśmy mogli słuchaczy zostawić z krótkim komentarzem, jakie są twoim zdaniem 3 najbardziej strategiczne umiejętności w ciągu najbliższych 5 lat? Strategiczną umiejętnością jest umiejętność czytania ze zrozumieniem, czyli zdolność krytycznego myślenia. Bez zdolności do krytycznego myślenia to w ogóle nie ma o czym gadać. Czyli trzeba odkryć z powrotem to, co już utraciłeś. Tak. Zdolność krytycznego myślenia to jest wszystko. Jakbyś mi powiedział tak, jakie dwie, no to te dwie jakieś tam dodam, ale myślę, że element krytycznego myślenia jest fundamentem do tego wszystkiego. Okay. Co dalej? No i tutaj dochodzisz do rzeczy bardzo ważnej pytania, bo mamy różnych ludzi, tak? O różnych poziomach inteligencji, o różnych podejściach do przetwarzania, o różnym poziomie inteligencji emocjonalnej, tak? Więc druga kluczowa kompetencja, którą bym dodał, to bycie człowiekiem. Ale byciem człowiekiem w rozumieniu bycia człowiekiem. A więc zadanie sobie pytania, co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy być człowiekiem świadomym? Co to znaczy być człowiekiem samoświadomym, tak? A co to znaczy rozumieć różnicę pomiędzy byciem człowiekiem a byciem algorytmem? Tak? Czy algorytm może wiedzieć o tym, że jest algorytmem i być tego samoświadomy, czyli wiesz, czuć to, tak? W tym sensie, tak? Bo oczywiście można tam napisać parę innych kodu i algorytm powie, jestem algorytmem, tak? Ale on tego nie czuje, tak? Nie ma qualia tego, tak? Więc wydaje mi się, że druga kluczowa kompetencja to jest kompetencja związana z byciem człowiekiem, tak? I trzecia bardzo ważna kompetencja w tym wszystkim to wydaje mi się umiejętność dbania o swoje zdrowie w wielu wymiarach. Żeby było jasne, swoje zdrowie psychiczne, swoje zdrowie fizyczne,
swoje zdrowie rodzinne, swoje zdrowie społeczne, a więc ten element przestrzeni zdrowia jest bardzo, bardzo ważny. A więc wydaje mi się, że tak bym to powiedział, te trzy elementy. Krytyczne myślenie, zdolność, umiejętność bycia zdrowym w wielu wymiarach istnienia człowieka i zrozumienia, że się jest człowiekiem i odróżnienia, postawienia tej granicy, co pozwoli przede wszystkim uniknąć tej narracji, która się w tej chwili odbywa, bardzo agresywnej, bardzo manipulatywnej, mówiącej o tym, że algorytmy będą samoświadome. To jest rzecz, która w mojej opinii zagraża nam jako ludziom, nie tyle w tym, że wyginiemy, tylko w przejęciu kontroli nad społeczeństwem i dyktowania społeczeństwu jako takiemu woli kogoś takiego, kto ja nazywam one click word, czyli już w tej całej piramidzie społecznej, że na końcu drogi jest ktoś, kto będzie miał guzik i on tym guzikiem naciśnie i potem to wszystko będzie funkcjonowało. I to jest taka w pewnym sensie trudna do zrozumienia wizja, ale możliwa do zrealizowania dzisiaj za pomocą technologii jako takiej, a te trzy elementy, o których wspomniałem, pozwolą, że to się nie zdarzy. Okej. Jacku, zmierzając do końca, pytanie charakterystyczne dla tego programu. No. Co cię ostatnio zainspirowało? Może to być przeżycie, może to być książka, film, jakaś rozmowa? Oj, to wiesz co, powiem ci tak, bardzo trafnie to ująłeś, bo ja mam taką ogromną inspirację właśnie. Wiele lat temu zadałem sobie pytanie, co jest taką ostateczną kwestią dla mnie na tym świecie. I to pytanie zabrzmiało świadomość, prawda? Świadomość i samoświadomość. Świadomość otoczenia i samoświadomość swojego bytu, tak? I to, co od pewnego czasu rozważam bardzo poważnie, to jest natura holograficzna naszego wszechświata. Czyli, że jesteśmy tak naprawdę hologramem, który tak jak w holodecku, w pewnym sensie Star Treku, tworzy pewną rzeczywistość. Coraz więcej tego, jak ten wszechświat się zachowuje, pokazuje, że tak być może. No i element w tym momencie samoświadomości jako załamania funkcji falowej na kubitach tworzących taki horyzont holograficzny. Trochę odjeżdżam, szanowni państwo, ale zadał pytanie, no to mówię, tak? Okej. Więc element samej samoświadomości jako taki, która załamuje się na tych kubitach, czyli element pewnego dojścia do tego, że istnieje pewna świadomość poza czasem i przestrzenią, która tworzy naszą rzeczywistość, tak? Że w pewnym sensie my jesteśmy takim elementem tej samoświadomości, która jednocześnie jest tu lokalnie, jak i tam nielokalnie, poza czasem i przestrzenią i że następuje cały czas przepływ i transfer tej informacji w jedną, drugą stronę, co powoduje to, że zanurzyłem się w pracach takiego fizyka kwantowego Bohm, tak? Okay. Bohma oraz ostatnio czytam jego książkę, książkę wspólną z rozmów Bohma i Krishnamurtiego, Wolność od czasu, tak? Więc to są takie elementy, które mnie ostatnio fascynują. No oczywiście fascynuje mnie element Atlasa, czyli tej asteroidy, która wleciała do nas szybkością 60 km na sekundę i różne hipotezy na jej temat są, ale to byłoby to ciekawe, jakby taka asteroida wpadła i nagle zaparkowała w naszym układzie. Bo patrzę na to, wiecie państwo, z tej perspektywy, że jako ludzkość potrzebujemy wyzwania, ale my potrzebujemy jako cała ludzkość, tak? Nie potrzebujemy górów technologicznych, którzy mówią nam, moje wyzwania są twoimi wyzwaniami. Bardziej to jest element taki, jakie wyzwania my jako cała społeczność, jako cały świat mamy. I tak sobie myślę, jakby taka asteroida zaparkowała i nic by się nie działo, jakby to przyspieszyło integrację naszego świata, integrację i pomysły na technologię, na rozwój, żeby to zbadać, zobaczyć, polecić, prawda, dotknąć, więc to byłoby fascynujące, gdyby rzeczywiście, tak jak mówią, wyhamował. Wyhamowała ta asteroida. Okay. Pewnie rozpocząłby się kolejny wyścig, no ale kto to wie. No, po technologię, która tam jest, nie? Tak, tak. Super, Jacku. Bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Wam również dziękuję za słuchanie, oglądanie i zapraszam do kolejnego odcinka podcastu Wiktox. Wszystkiego dobrego.